Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj króciutko o moich niedużych zakupach wiosennych, kwiatowych i owocowych. Z zakupów kwiatowych kupiłam 2 cebulki cyklamena neapolitańskiego i posadziłam te cebulki w doniczce, żeby myszy się do nich nie dobrały. Na dnie doniczki jest metalowa siatka, także mam nadzieję, że myszy zostawią w spokoju. Kupiłam też serduszkę w odmianie Bacchanal i posadziłam ją tutaj. Serduszkę posadziłam bezpośrednio do ziemi. Ona sobie świetnie radzi i myszy jej nie zjadają. Kupiłam serduszkę o złotych liściach i różowych kwiatuszkach. Ona będzie tutaj bardzo ładnie wyglądać. Będzie posadzona właśnie w tym miejscu, gdzie stoi teraz. I kupiłam jeszcze 2 krzewy owocowe. To są borówki. Jedna to jest odmiana Duke, a druga odmiana Blue Crop. Duke jest wczesna, Blue Crop jest taka o średniej porze dojrzewania. Chciałam jeszcze kupić odmianę Chandler, która jest bardzo późna, ale akurat nie było. Może jeszcze kiedyś spotkam, to kupię. Borówki pojadą do mamy. Kupiliśmy też kilka drzewek owocowych. To są brzoskwinie w odmianie Inka i Red Haven. I zaraz trzeba będzie je posadzić. Drzewka były kupione wczoraj i na noc zostały korzenie przykryte wilgotną ziemią, żeby nie obsychały. I zaraz trzeba wykopać dołki i posadzić. Dołki do posadzenia drzewek wykupujemy takie, żeby korzenie swobodnie się mieściły i na dnie dołka usypujemy małą górkę z pulchnej ziemi. Sekatorek. Drzewka sadzimy tak głęboko, żeby podkładka była ponad poziomem ziemi. Tutaj trzeba jeszcze troszeczkę pogłębić dołek. No to teraz. Przed sadzeniem skracamy uszkodzone, złamane korzenie. Tak jak ten gruby korzeń jest złamany, trzeba go usunąć. No i niektóre takie cieńsze i długie korzenie też można lekko skrócić. Daj, potrzymam. Przejdę z tej strony. Oj. No dobra. Ustawiamy drzewko na górce z miękkiej ziemi i obsypujemy luźną ziemią. Dołek zasypujemy prawie do pełna. I obdeptujemy luźną ziemię. Przy samym pniu nie trzeba przydeptywać mocno, żeby nie oberwać korzeni. Tak posadzone drzewko porządnie podlewamy. I przechodzimy do następnego. Tutaj dołek jest jeszcze troszeczkę za płytki. Jeszcze za płytko? Tak. Się wydawało, że takie duże te dziury. I trzeba było trochę pogłębić. I teraz podkładka jest na wierzchu. Tu, dobra, a teraz tnij. Skracamy uszkodzone korzenie. I ustawiamy drzewko w dołku na górce z luźnej ziemi. Korzenie trzeba rozłożyć. I zasypujemy luźną ziemią. Udeptujemy ziemię w dołku. Znów przy samym pniu nie trzeba mocno naciskać,
tylko tak delikatnie, natomiast ziemię ugniatamy porządnie po bokach dołka i podlewamy porządnie. W czasie, kiedy woda będzie wsiąkać, można przyciąć drzewko. Znamy. Pędy u brzoskwini skracamy na długość około 15-20 cm. Tniemy w ten sposób, żeby ostatnie oczko było skierowane na zewnątrz korony. Przewodnik skracamy na wysokości około 100-120 cm, w zależności od tego, jak silne jest drzewko. Śliczności kapusta. I następna brzoskwinia podobnie. Ostatnie oczko powinno być skierowane na zewnątrz korony, żeby gałązka po prostu wyrastała w kierunku przeciwnym niż przewodnik jest. Na zewnątrz korony, ostatni pączek. To drzewko jest silniejsze i przewodnik został przycięty na wysokości około 120 cm. Tak wygląda drugie drzewko po przycięciu. W międzyczasie woda wsiąkła i można zasypać luźną ziemią dołek. Nie trzeba robić górki koło drzewka. Lepiej, żeby ziemia była lekko obniżona przy drzewku, wtedy łatwiej będzie podlać drzewko w razie suszy. Powinna być koło drzewka taka nieduża niecka. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Na koniec jeszcze pięknie kwitnąca czereśnia. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.